nie jest do końca to, co taki przeciętny serbski telewidz będzie chciał wybrać. Hej wszystkim! Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś skomentujemy sobie serbskie preselekcje, czyli PZE. A właściwie pełna nazwa tych preselekcji to Pesma za Eurowiziju, czyli po serbsku piosenka na Eurowizję. Serbia praktycznie co roku wybiera swojego reprezentanta na Eurowizję formatem preselekcyjnym i właściwie też nazwa tych preselekcji od paru lat jest taka sama. Wcześniej była to Beowizja. Uważam, że jeśli chodzi o kraje byłej Jugosławii, to te preselekcje serbskie są zdecydowanie najlepsze pod względem jakości, pod względem organizacji. Piosenek mamy dużo, bo aż 30, to wszystko jest podzielone na 2 półfinały i dopiero potem mamy finał, więc ja dziś na pewno nie skomentuję każdej z tych piosenek, bo byłoby to niemożliwe, ale chciałabym przede wszystkim skomentować piosenki, które najbardziej mi się podobają, pomówić o jakichś ciekawostkach, powrotach, o tym jak w ogóle wygląda poziom tegorocznego PZE, o tym kto jest znany, kto ma największe szanse na zwycięstwo. W poprzednich filmikach wspominałam już, że kocham Bałkany, to jest bardzo bliski mi region, dlatego też śledzę ten rynek muzyczny, słucham tej muzyki i naturalnym wyborem jest dla mnie skomentowanie tych serbskich preselekcji. No i słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o takie tło Serbii na Eurowizji, to w ostatnich latach radzą sobie naprawdę całkiem nieźle, praktycznie co roku są w finale, natomiast w finale już różnie bywa z tymi wynikami, bo nieraz są to lepsze miejsca, nieraz gorsze. W zeszłym roku z piosenką Ramonda byli na 17 miejscu dopiero. Jak będzie w tym roku, to się okaże. Standardowo zachęcam Was do tego, żebyście się podzielili też swoimi opiniami na temat tych piosenek. Dajcie znać, kto jest Waszym faworytem, co myślicie o tych preselekcjach, czy poziom Wam się podoba, czy nie. No i po takim wstępie myślę, że możemy przejść już do sedna, czyli do piosenek. Zaczniemy od tych, które najbardziej mi się podobały, omówimy je, potem pomówimy o powrotach, o tym, kto jest znany, jakieś ciekawostki, a na koniec zastanowimy się, kto wygra. No i jeśli mam być szczera, to chyba w tym roku na PZE jest mi łatwiej wymienić piosenki, które w ogóle mi się nie podobają, niż te, które mi się podobają, ponieważ takich fajnych, do których ja chętnie bym wracała, jest naprawdę sporo. No ale taką jedną moją ulubioną i zdecydowanie najfajniejszą moim zdaniem jest Durum durum more, durum durum more more, durum durum more, durum durum more more. W tej piosence podoba mi się chyba wszystko. Ona ma taki fajny, trochę orientalny vibe, który w ogóle jest teraz na czasie bardzo na Bałkanach. Instrumentalnie jest też bardzo fajnie to zrobione, przyjemnie się tego słucha, buja. Rytm i melodia też jak najbardziej super. No i co tu dużo mówić, to jest moja ulubiona piosenka tego roku. Na serbskiej Wikipedii przeczytałam też, że ta dziewczyna Tam, czyli Tamara Popović, ma też wykształcenie artystyczne. W każdym razie na Uniwersytecie w Belgradzie studiowała sztuki teatralne, więc to może mieć fajne przełożenie na staging. Być może dzięki temu będzie nam w stanie lepiej przekazać tę piosenkę. Tutaj należy dodać, że Tam nie jest jakąś bardzo znaną mainstreamową artystką w Serbii. Nie jest też anonimowa, bo przed tym filmikiem sprawdzałam mniej więcej, jakie ona robi liczby na Spotify. Zresztą ja też w miarę nadążam za tym rynkiem muzycznym w Serbii. Kojarzę, kto jest znany, a kto nie i nigdy o tej dziewczynie nie słyszałam. Oczywiście to nie jest żaden wyznacznik, ponieważ mogę kogoś po prostu nie znać, ale na pewno nie jest to jakaś bardzo, bardzo znana osoba. Ale to nie znaczy, że tutaj nie ma potencjału. Kolejną piosenką, którą ja bardzo, bardzo lubię w tegorocznym PZE jest Turbo Żurka. Yes, 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 da, da, da. Kiss, 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 moi, moi, moi. Tutaj mamy już do czynienia z bardzo rozpoznawalną osobą, raperką Mimi Mercedes. Serbia hip-hopu jeszcze na Eurowizję nie wysyłała, więc zobaczymy. Oni lubią co roku troszkę zaskoczyć, coś innego wysłać niż w roku zeszłym, dlatego być może jest całkiem spora szansa, że w tym roku usłyszymy właśnie serbski hip-hop na Eurowizji. I trzecią z moich ulubionych piosenek tegorocznych na PZE jest Meet and Greet. Nemoj da se stidiš, si se autogram po tim ćeš. Dobrodošao na meet and greet. I tutaj mamy
udany powrót, bo Fillary będzie już próbował 3. raz na PZE swoich sił. 2 lata temu brał udział z piosenką Poslemene i był w finale PZE. Zajął tam jakieś dosyć odległe miejsce, bodajże 13 albo 18. W zeszłym roku było gorzej, ponieważ z piosenką Koyeta Żena w ogóle nie wszedł do finału. Natomiast u niego w zeszłym roku zdecydowanie moim zdaniem nie zagrał staging, bo on był taki dziwny, chaotyczny. Fillary też jest dosyć znaną osobą, natomiast niekoniecznie tak bardzo stricte z muzyki, ponieważ on jest tiktokerem i robi na TikToku całkiem fajne liczby. Oczywiście muzykę też wydaje, natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie jego dokonania muzyczne w Serbii, to raczej schodzi na drugi plan i nie jest z tego tak bardzo rozpoznawany. No oczywiście poza udziałami w PZE. I tak naprawdę piosenek, które bardzo lubię w tegorocznym PZE jest jeszcze naprawdę dużo. Ja Wam tutaj może wyświetlę taką moją mini listę wstępną właśnie tych utworów, które lubię najbardziej. No i przejdźmy teraz do tych powrotów, których jest też bardzo dużo. I właściwie też chyba wyświetlę Wam tutaj taką tabelkę. Natomiast nie wiem, czy to nie jest jakieś rekordowe PZE pod względem tych powrotów. Nie wiem, musiałabym sobie jakieś statystyki stworzyć, ale rzeczywiście w tym roku jest naprawdę dużo tych artystów powracających. Niektórzy, tak jak na przykład Maja Nikolić, w ogóle biorą udział już naprawdę któryś raz z kolei, z tym, że ona akurat w bardzo dawnych latach głównie startowała. Natomiast czy to są udane powroty? Powiem szczerze, że zależy. Uważam, że udany powrót mają m.in. Prince, Fillary, Bojana i Dawid, przy czym nie mamy w tegorocznych serbskich preselekcjach powrotu artystów, którzy już raz zostali wybrani do reprezentowania Serbii na Eurowizji, oprócz Bojany, która była na Eurowizji, ale dziecięcej, w 2018 roku. I słuchajcie, tutaj taki króciutki segment z ciekawostkami. Pierwsza będzie dotyczyła Nataszy Kojić, bo jeżeli kojarzycie chorwacką piosenkarkę Severinę, która zresztą już była w 2006 roku na Eurowizji z piosenką Moja Sztikla i która jest swoją drogą najbardziej znaną chorwacką piosenkarką, to Natasza Kojić jest siostrą jej byłego męża. Otóż stryjeczny wuj szwagra, mego drugiego męża. No i generalnie pochodzi ona z dosyć znanej muzycznej rodziny w Serbii, więc to też na pewno będzie jakiś atut. Ale prócz tego w poszukiwaniu smaczków przejechałam też tak mniej więcej serbskie tabloidy, żeby zobaczyć, czy może są jakieś inby, o których ja nie wiem. Aczkolwiek nie znalazłam niczego, czego bym wcześniej nie wiedziała, bo w zasadzie drugą ciekawostką jest to, że mamy Maję Nikolić, która jest znana z tego, że naprawdę uwielbia wszelkiego rodzaju inby, więc zobaczymy, co będzie się działo w kontekście tego PZE i jej udziału. Ciekawe, zobaczymy. Ale najciekawsze chyba dzisiaj będzie to, kto wygra. I jest to o tyle ciekawe, że autentycznie z ręką na sercu muszę Wam szczerze powiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, kto może wygrać. W przypadku serbskich preselekcji mam ten komfort, że mogę je śledzić z pozycji takiej przeciętnego, powiedzmy, bałkańskiego konsumenta muzyki, ponieważ muzyka z Serbii, Chorwacji i ogólnie tego regionu jest mi bardzo bliska i to jest zdecydowanie coś, czego ja słucham na co dzień, z czym się utożsamiam i co trafia jakby w mój gust. Ale jest mi naprawdę ciężko, bo zdecydowanie nie ma żadnego takiego jednego faworyta. Mamy kilka takich osób, które są naprawdę znane muzycznie, takie jak na przykład Mimi Mercedes, czy Tropico Band, czy nawet z TikToka ten Fillary, ale z tej trójki wydaje mi się, że najprędzej o zwycięstwo będzie miała szansę powalczyć Mimi Mercedes. Chociaż w jej przypadku zastanawiam się bardzo mocno, czy jury pójdzie w tę stronę. To, co mogę Wam powiedzieć i czuję to prawie na 100%, to, że jury i telewidzowie będą prawdopodobnie mieli innego zwycięzcę, i może być tak, że wygra w ogóle ktoś trzeci. Muszę Wam powiedzieć, że zrobiłam taki tour de social media, poprzeglądałam te strony, aplikacje do oceniania piosenek, żeby zobaczyć, kto tam się cieszy największym powodzeniem i wygląda na to, że fanom najbardziej podoba się Bojana i Dawid. Natomiast jak to w przypadku takich aplikacji i stron internetowych bywa, tam głosują też osoby z zagranicy. A osobiście wydaje mi się i czuję to jakoś podskórnie, wewnętrznie, że piosenka Szesto Czulo, czyli Szósty Zmysł, to nie jest do końca to,
co taki przeciętny serbski telewidz będzie chciał wybrać. Może nie tyle, że ta piosenka się telewidzom nie spodoba, co wydaje mi się, że są kandydaci, którzy bardziej będą w stanie przemówić do takiego telewidza w Serbii, bo wydaje mi się, że televoting może tam pójść bardziej w stronę Mimi Mercedes albo właśnie tej tam z Durum Durum. Ewentualnie mamy jeszcze to Harem Girls z piosenką Aladdin i to też wydaje mi się, że miałoby całkiem spore szanse, biorąc pod uwagę takie ostatnie, najnowsze trendy w muzyce na Bałkanach. Tam się teraz nagrywa bardzo dużo piosenek w takim stylu i głównie przewodzi temu Tea Tajrowicz i Sanja Vucic, która swoją drogą też uczestniczyła w pisaniu piosenki Aladdin, więc to jest taka dodatkowa ciekawostka. Ale końcowo, gdybym miała wymienić takich moich faworytów, może bardziej takich, których ja obstawiam, że mogą to wygrać, no to na pewno Mimi Mercedes, myślę, że Bojana i Dawid też mogą powalczyć. Może być właśnie tam od Durum Durum albo te Harem Girls. No bo z takich bardziej znanych mamy jeszcze Tropico Band, ale wydaje mi się, że ich piosenka na PZE to nie jest to, co miałoby jakieś większe szanse na wygraną. Na pewno zdobędą trochę głosów ze względu na swoją rozpoznawalność, ale nie sądzę, żeby to był kandydat do zwycięstwa. A tymczasem ja się z Wami już żegnam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przypominam, żebyście dali mi znać, kto jest Waszym faworytem, czy podobają Wam się te preselekcje, a my widzimy się już bardzo niedługo, ponieważ jutro Grecja wybiera swoją piosenkę na Eurowizję i na pewno filmik na ten temat powstanie. Do zobaczenia!